Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym wielkanocnym tutorialu w tym roku. Dzisiaj mam Wam do zaproponowania takie urocze koszyczki w kształcie jajka. Jak widzicie, ja sobie już tutaj usiłowałam stworzyć jakąś wielkanocną stylizację, tylko że nie mam jeszcze pisanek, ale myślę, że jakby tutaj trafiły zamiast zwykłych jajeczek kolorowe pisanki, to byłoby przeuroczo. Koszyczki robimy ściegiem tkanym. Baza koszyczka jest w kształcie jajka, więc możecie swobodnie również ten wzór wykorzystać, żeby stworzyć podkładki pod kubki w kształcie jajeczka. Wszystko pokażę Wam krok po kroku, zatem zaczynamy. Zapraszam. Koszyczki będziemy robić ze sznurka bawełnianego 5 mm od marki Sznurex. To jest sznurek, który jest dostępny w moim sklepie internetowym. Bardzo serdecznie zapraszam Was do zakupu. Oczywiście namiary na sznurek zostawiam w opisie. Tutaj mam przygotowany koszyczek już w kształcie jajka w kolorze jasnego różu, a dzisiaj będziemy wspólnie wykorzystywać odcień cytrynowy. Idealnym szydełkiem, rozmiarem szydełka do sznurka 5 mm jest szydełko w rozmiarze 8 mm i takie właśnie również będę wykorzystywała dzisiaj. Przyda się również jeden znacznik. Zaczynamy. Rozpoczynamy od wykonania magicznego kółka i to będzie chyba pierwszy filmik na tym kanale, w którym nie zastosuję magicznego kółka podwójnego, tylko zwykłe pojedyncze, ale będzie nam bardzo trudno zamknąć podwójne, więc tym razem się odważę i zaproponuję zwykłe magiczne kółko. Jak je wykonujemy? Łapiemy sobie w lewą dłoń końcówkę, następnie prawą dłonią owijamy w ten sposób. Czyli tutaj nam się robi na krzyż. Tak widzimy. Tu i tu na krzyż. Przytrzymuję sobie. I teraz szydełko wchodzi pod tę pierwszą nitkę, łapię drugą nitkę i przeciągam. I jeszcze raz muszę pobrać tę nitkę skrzyżowaną, która jest tutaj pod spodem. Więc tym tutaj sobie kciukiem przytrzymuję, wkładam szydełko pod tę nitkę i przeciągam pod pętelką. I teraz jeszcze jeden ruch musimy zrobić. Wyciągamy ze środka tę końcówkę, która tutaj była. Mamy magiczną pętelkę, jak widzicie, pojedynczą. I zaczynamy robić pierwsze okrążenie naszego koszyczka i ono już będzie miało za zadanie nadać temu denku kształt jajka. Rozpoczynamy od wykonania 3 oczek łańcuszka i te 3 oczka łańcuszka już nam stanowią pierwszy słupek. Raz, dwa, 3. Następnie jeszcze 2 słupki w magicznym kółku, czyli robimy narzut nitki na szydełko, wbijamy się w magiczne kółko, pobieramy, przeciągamy i teraz pobieramy, przerabiamy przez 2, pobieramy, przerabiamy przez 2. To jest słupek. Pierwszy słupek zrobiony. Narzut, drugi słupek w magicznym kółku, czyli znowu pobieramy, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2. Jeżeli potrzebujecie, jeżeli zaczynacie dopiero przygodę z szydełkowaniem, to najlepiej najpierw na innych filmikach, gdzie jest dużo wolniej, nauczyć się tych pojedynczych figur. Musimy umieć półsłupki, musimy umieć słupki i musimy umieć półsłupki nawijane. Więc jeżeli macie z tym kłopot, lepiej włączyć sobie jakieś filmiki dla początkujących, najpierw przećwiczyć figury, a dopiero później wrócić do filmiku. Bo tutaj będziemy już w tym magicznym kółku wykorzystywać dużo figur i dobrze jest je znać. Teraz jeden półsłupek nawijany, czyli mamy 3 słupki, ponieważ oczka łańcuszka na początek już nam udają 3 słupki. Jeszcze jedną rzecz ja sobie teraz zrobię, żeby osoby początkujące lepiej widziały. Jest znacznik. Pierwsze 3 oczka łańcuszka, te, które ja mam tutaj, udają nam pierwszy słupek. To jest 3 oczko łańcuszka. Tak? Dalej jest już zwykły następny słupek, nad którym jest jego oczko, więc to, co jest na prawo od oczka nad słupkiem, jest 3 oczkiem łańcuszka. I ja na to 3 oczko założę sobie znacznik, żeby przy zamykaniu okrążenia móc Wam ładnie pokazać, w które miejsce to zamknięcie okrążenia robimy. Na pewno będzie łatwiej. Dobrze, teraz robimy półsłupek nawijany. Narzut nitki na szydełko, wbijamy się, pobieramy i teraz pobieramy, przerabiamy przez wszystkie 3, czyli jest o jedno pobranie mniej niż przy słupku. Następnie znowu słupek, narzut, wbijamy się w środek, jeden słupek.
Czyli mamy 3 słupki, półsłupek nawijany, słupek. Teraz 2 słupki nawijane dwukrotnie, czyli inaczej słupki podwójne. Co to znaczy? Narzut na szydełko, narzut na szydełko. Zanim zaczniemy się wbijać w oczko, robimy 2 narzuty na szydełko. Wbijamy się w magiczne kółko, pobieramy, przeciągamy. I teraz mamy 4 pętelki na szydełku. Pobieramy, przerabiamy przez 2, pobieramy, przerabiamy przez 2, pobieramy, przerabiamy przez 2. To jest taki dłuższa wersja słupka. Jeszcze jeden. Raz, 2 razy nawijamy, wbijamy się w środek, pobieramy, przeciągamy. I teraz po 2 pętelki przerabiamy, czyli pobieramy, przerabiamy przez 2, pobieramy, przerabiamy przez 2, pobieramy, przerabiamy przez 2. Można sobie teraz to trochę tutaj przesunąć na tym magicznym kółku, żeby było wygodniej pracować dalej. A dalej robimy odbicie lustrzane, czyli teraz robimy słupek, jeden słupek, zanim będzie jeden półsłupek nawijany, następnie będą 3 słupki. Raz, 2 i 3. I mamy teraz wszystkie figury zrobione pierwszego okrążenia denka. Pora zamknąć magiczne kółko. Ciągniemy wolną końcówkę. I trzeba tutaj naprawdę, ja zaraz schowam ręce chyba poza kadr, bo tutaj trzeba, uwaga, chowam, bo tutaj trzeba użyć naprawdę mocno siły, przytulić to mocno do siebie, żeby to się pięknie nam zamknęło. Może Wam się wydawać, że to jest wręcz niewykonalne, tak będzie ciasno, ale to się da zrobić. Wszystko ładnie prostujemy. Prostujemy te podwójne słupki, nadajemy kształt. Te podwójne słupki u góry mają stanowić górę naszego jajka, a tutaj będzie jego dół. I zabieramy się za zamknięcie okrążenia. Tak jak wspomniałam, zamykamy w trzecie oczko łańcuszka, dlatego dobrze było mieć tutaj znacznik. Szydełko wraca na miejsce, zamykamy oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka, czyli tutaj, gdzie był znacznik. I zobaczcie, mamy pierwsze okrążenie gotowe. Drugie okrążenie dna. 3 oczka łańcuszka znowu na początek i słupek w tym samym oczku, czyli wracamy tutaj do tej samej pętelki, do tego samego trzeciego oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia i robimy tutaj słupek. I znowu, jeżeli taka jest Wasza chęć, to na trzecie oczko tego łańcuszka początkowego, czyli tutaj, możemy założyć znacznik, bo znowu w to oczko będziemy robić oczkiem ścisłym zamknięcie okrążenia. Może być to łatwiej rozpoznać. Co teraz? Teraz będziemy pracować w kolejnych oczkach. W najbliższym oczku robimy 2 słupki. Następne oczko, znowu 2 słupki. Następne oczko, 2 półsłupki nawijane. Następne oczko, 2 słupki. Czyli jak widzicie, podwoiliśmy po prostu w tym okrążeniu sekwencję z poprzedniego okrążenia. Czyli nad każdym słupkiem mamy po 2 słupki, nad półsłupkiem nawijanym mamy 2 półsłupki nawijane i tutaj też nad słupkiem mamy 2 słupki. Teraz przechodzimy, zobaczcie, tutaj są te długie formy, czyli długie nasze podwójnie nawinięte podwójne słupki. Pracując w górnych
oczkach robimy następującą sekwencję. W pierwszym oczku, nad pierwszym z tych dwóch podwójnych słupków robimy słupek i 2 podwójne słupki. Czyli najpierw narzut, słupek, a teraz 2 narzuty, słupek podwójny, albo słupek nawijany 2 razy, jak zwał, tak zwał, i znowu 2 narzuty, wracamy do tego samego oczka, robiąc drugi podwójny słupek, przez 2, przez 2 i przez 2. Następnie przechodzimy do kolejnego oczka, czyli oczka nad kolejnym tym podwójnym słupkiem i tutaj robimy odwrotnie, czyli 2 słupki podwójne i 1 zwykły słupek. Pierwszy podwójny, drugi podwójny i trzeci zwykły słupek. Następne oczko, 2 słupki, następne oczko, 2 półsłupki nawijane, i teraz w 3 kolejnych oczkach, raz, 2, 3, robimy po 2 słupki. Mamy całą sekwencję wykonaną. Teraz robimy oczko ścisłe w oczko ze znacznikiem, czyli w trzecie oczko łańcuszka początkowego. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj zostaje ta pętelka, z której wychodzą oczka łańcuszka. To już nie jest żadne oczko do przerobienia. To zostawiamy w spokoju. Znacznik ściągamy, oczkiem ścisłym zamykamy w trzecie oczko początkowego łańcuszka. I w ten sposób mamy wykonane dno naszego koszyczka. Teraz trzeba troszkę nad nim popracować. Nie zostawiamy tak, jak jest. Robimy takie ręczne blokowanie, ja na to mówię. Czyli porządnie naciągamy, pilnując kształtu, czyli dno troszeczkę naciągamy na szerokość, żeby dno się troszkę rozszerzyło, a tutaj łapiąc za te oczka, gdzie mamy te podwójne słupki, wyciągamy trochę do góry, żeby nadać właśnie takiego idealnego kształtu jajeczka. I teraz będziemy przechodzić na ścianki. Mamy zamknięte okrążenie w trzecie oczko łańcuszka początkowego. Tak, widzimy, w którym miejscu tu jesteśmy wbite. Następne oczko tutaj to już jest oczko nad tym słupkiem, więc najpierw interesuje nas to trzecie oczko łańcuszka. Na początek okrążenia robimy jedno dodatkowe oczko łańcuszka do góry, żeby było nam wygodniej. I teraz wbijamy się tylko i wyłącznie pod tylne nitki oczek, czyli tu, 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 tak? Za każdym razem tylna nitka i zaczynamy już od tego miejsca, czyli tutaj tylna nitka tego pierwszego oczka, tego oczka łańcuszka, w które zrobiliśmy zamknięcie. I robimy oczko ścisłe, czyli pobieramy nitkę, przeciągamy pod tym oczkiem i przeciągamy pod pętelką, która jest na szydełku. Przechodzimy do następnego oczka, wbijamy się pod tylną nitkę, pobieramy, przeciągamy i przeciągamy od razu przez pętelkę na szydełku. Następne oczko, przeciągamy. Następne oczko, przeciągamy. I tak robimy pełne okrążenie oczek ścisłych. Bardzo zwracamy na to uwagę, że one mają być bardzo luźne. Ponieważ jak zrobicie za ciasno oczka ścisłe, to Wam się wszystko zwinie do środka. Zamknie się w ten kształt, a tego nie chcemy. Wyciągamy mocno wszystkie pętelki. To ma nam tylko zrobić taki rancik, a nie pozamykać nam całą robótkę. Wyciągamy wszystko. Więcej niż grubość szydełka nam tutaj nawet pozwala. Wyciągamy
dużo mocniej i robimy w ten sposób pełne okrążenie, na łączeniu się spotykamy. Przechodzimy teraz do zamknięcia okrążenia. Zwróćcie uwagę, w którym miejscu ja się zatrzymałam. Znowu mamy tutaj pętelkę, z której wychodzi oczko łańcuszka. To już nie jest pętelka do przerobienia. Ostatnie oczko ścisłe zrobiłam tutaj wcześniej. Jeżeli chcecie sobie policzyć oczka, to można to zrobić od tej strony, czyli od pętelki na szydełku. Liczymy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. To będzie to oczko. Teraz zamykamy okrążenie w sposób już niewidoczny, powoli przechodząc do ściegu tkanego. Wbijamy szydełko, ściągamy pętelkę z szydełka, wbijamy szydełko w to pierwsze oczko tutaj, pod tylną nitkę od spodu, od drugiej strony. Następnie zakładamy pętelkę, którą zdjęliśmy z szydełka i przeciągamy przy pomocy szydełka na drugą stronę. Troszkę to ściągam, żeby nie było tak luźno. W ten sposób to ma wyglądać. I teraz wbijamy się oczko na prawo. Na prawo od tej pętelki, tutaj. Możecie zwrócić uwagę, że to jest dokładnie oczko, z którego ta pętelka wychodzi. Tak? Tu jest pętelka i ona tam przechodzi do tyłu. Więc to oczko, tylko że tylko jego tylna nitka. Pobieramy, przeciągamy. Następnie dokładamy pętelkę, która jest tutaj. Pobieramy i przeciągamy. W ten sposób przechodzimy do ściegu tkanego. To będzie pierwszy półsłupek ściegu tkanego w tym okrążeniu. Przechodzimy teraz do następnego oczka, czyli tutaj. Wbijamy się pod tylną pętelkę i teraz jeszcze uwaga, do każdego oczka będziemy dokładać jeszcze pętelkę, która jest pod nim. Czyli jak widzicie, oczka to są te literki V tutaj. To jest oczko. My się wbijamy tylko pod tylne nitki tego oczka. Ale dodatkowo każde z tych oczek ma pod spodem taką poprzeczną pętelkę. I my się wbijamy właśnie pod tylną nitkę oczka oraz od razu pod tę pętelkę poprzeczną, która jest pod spodem. I zaczynamy już od tego oczka tutaj, czyli ja się teraz wbiłam pod tylną pętelkę, a sobie jeszcze dokładam poprzeczną nitkę, która jest pod spodem. Pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez dwie. Mam drugi półsłupek gotowy. Przechodzę do następnego oczka, tylna nitka oczka oraz poprzeczna pętelka, która jest pod nim. Pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez dwie. Następne oczko, tylna nitka, pętelka pod spodem, pobieram, przeciągam, pobieram, przerabiam przez dwie i w ten sposób przerabiamy całe okrążenie. Ponownie przypominam zasadę tworzenia prawidłowo ściegu tkanego. Robimy luźno, wyciągamy pętelki do góry. To nie jest tak, że jak będziemy robić ciasno, to koszyk będzie jakiś super sztywny i że lepiej jest robić ciasno. Jak będziemy robić ciasno, to ścianki w koszyku tkanym będą nam uciekały. Ścieg będzie nam uciekał. Zamiast mieć takie proste linie, jedna nad drugą, będziemy miały tak. Więc to nie jest tak, że im będziesz robić ciaśniej, tym lepiej. Wyciągamy pętlę do góry. Tylna nitka, pętelka pod spodem, przerabiamy. Przerabiamy. I tak każde oczko po kolei. Spotkamy się na końcu okrążenia. I teraz zobaczcie, po pierwsze, zanim zapomnimy, wycinamy sobie ze środka sznurek, bo potem będzie ciężko to wywinąć, żeby obciąć. Wywijamy w ten sposób. Kładziemy. Prawa strona jest tutaj. Lewa strona to była ta, gdzie był ten sznureczek. Ja już to sobie zrobiłam poza kamerą, a Wy sobie robicie teraz. Wywijamy cały ten brzeg. Zobaczcie. Te oczka ścisłe nam tutaj stworzyły piękny rancik. Więc teraz ustawiamy sobie cały brzeg. Jeszcze zanim zamkniemy okrążenie. Bo nawet zamknąć okrążenie będzie wygodniej. I znowu, jeżeli chcecie, możecie sobie policzyć tym razem
te gotowe półsłupki tutaj, literki V. Tu liczymy 1, 2, 3, 4, 5 i dotąd mamy razem z tym, które tutaj tak leży, to jest nasz pierwszy półsłupek, taki, który tak leży na boku, ma być też znowu 26. Mówię o tym po to, żeby tutaj przy tych pętelkach coś się nie pomyliło, że tu jeszcze coś szydełkujemy, nie. Tutaj jest ostatni, 26, zaraz obok jest taka poprzeczna pętelka, no i ten pierwszy półsłupek, który na razie sobie leży na lewo. Zamykamy ponownie metodą niewidocznego łączenia ściegu tkanego, czyli ściągamy szydełko z pętelki, wbijamy je od spodu, czyli od wewnętrznej strony koszyka pod pierwsze prawidłowe oczko, czyli tutaj, nie tu, gdzie ten półsłupek leży, tylko pod oczko nad następnym półsłupkiem, tym, który tutaj jest już tutaj taki ładniutki. I teraz jak się wbijemy w to oczko, to przy pomocy szydełka już sobie trochę przesuwamy, żeby już ten półsłupek przestał leżeć, żeby się troszeczkę podniósł, więc przesuwamy. Następnie pętelkę, która została zdjęta z szydełka, zakładamy z powrotem. Przy pomocy szydełka przeciągamy ją na wewnętrzną stronę. I teraz zwracam uwagę, jak bardzo ją przeciągamy. Przeciągamy tak, żeby połowa pętelki była po tej stronie, a druga połowa, żeby została tu. Zobaczcie, to jest ta pętelka. I ona będzie udawała nam oczko nad tym półsłupkiem, który do tej pory leżał, a teraz już wstał. Tutaj jest ten pierwszy półsłupek. Połowa tej pętelki, którą przeciągnęliśmy, będzie udawała oczko. Dzięki temu to łączenie będzie zupełnie niewidoczne, czyli przeciągamy pół pętelki do środka, pół pętelki zostaje i wbijamy się ściegiem tkanym, czyli już teraz nie w oczka, tylko w środek tej literki V, pomiędzy nóżki. Dokładnie tutaj. Po drugiej stronie mamy wyjść tak. Pod tymi wszystkimi pętelkami. Też jesteśmy między nóżkami, pod pętelkami. I znowu pilnujemy, żeby pętelka tu zdjęta nam nie uciekła. Pobieramy sznurek, przeciągamy przez oczko, wyciągamy mocno do góry. Nie robimy ciasno, tylko wyciągamy mocno do góry. Dokładamy pętelkę zdjętą z szydełka, pobieramy, przerabiamy przez dwie. Jeżeli jest problem ze zlokalizowaniem, również tutaj, na to oczko, na ten półsłupek można założyć znacznik, żeby było widać, gdzie jest ten półsłupek, który też za chwilę nam się delikatnie, już nie tak mocno, ale delikatnie nam się położy na lewo. I teraz następne półsłupki robimy cały czas ściegiem tkanym, czyli już nas nie interesują oczka, które są u góry, tylko interesują nas półsłupki, czyli literki V i wbijamy się dokładnie tutaj, pomiędzy te dwie nóżki, tak, żeby od drugiej strony, zwróćcie uwagę, również wyjść pomiędzy nóżkami i pod poprzeczną pętelką. Widzimy, tu są nóżki, tu jest pętelka i tutaj mamy wyjść. I tak się wbijamy w kolejne oczka, w kolejne półsłupki. Metodą tkaną robimy zwykłe półsłupki, bo to są tak naprawdę zwykłe półsłupki, a je odróżnia jedynie to, gdzie się wbijamy, że nie w oczko, tylko w półsłupek pomiędzy nóżki, tak żeby po drugiej stronie wyjść też między nóżkami i pod poprzeczną pętelką. I tak sobie robimy. Znowu pilnujemy, żeby wyciągać mocno te półsłupki do góry, bo zobaczycie, że inaczej będzie się kładł ten ścieg i będzie problem, bo półsłupek nie będzie nad półsłupkiem, czyli nie będzie takiego ładnego, równiutkiego ściegu tkanego, tylko będzie położony. To jest zazwyczaj kwestia tego, że robimy zbyt ciasno. No, mam już kilka, tak pięknie wyglądają. Robię do końca, spotykamy się na łączeniu. I ostatni półsłupek. Widzimy, teraz już będziemy widzieć w miarę, gdzie jest ostatni, bo będziemy widzieć, gdzie jest półsłupek nad półsłupkiem, a nad tym już widzimy, że jest następny. Tak jak wspomniałam, ten już aż tak bardzo na lewo nie leży, tak jak w poprzednim rzędzie. Zatem jak już wszystkie zrobione,
to zabieramy się za łączenie. Przypominam, jak łączymy. Od spodu wbijamy się pod oczko tutaj. Przesuwamy trochę, żeby ten, który nam się położył, powstał. Zakładamy zdjętą pętelkę z powrotem na szydełko i przeciągamy ją na wewnętrzną stronę w ten sposób, żeby połowa pętelki została tutaj. I wracamy, jak macie tę pętelkę tutaj po tej stronie, to do oczka, które jest na prawo. Tak, tu jest połowa tej pętelki, która przeszła tu. Pod nim, pod tą poprzeczną nitką jest oczko, w które się wbijamy. Znowu w ten sposób, żeby od spodu również wyjść między nóżkami i pod poprzecznymi pętelkami. Pobieramy, przeciągamy i wyciągamy mocno do góry. Dokładamy pętelkę, która mi tutaj już chciała uciec. Pobieramy, przeciągamy i mamy znowu początek okrążenia. Widzimy już tak, raz, dwa, trzy, pierwsze półsłupki, czyli tutaj już widzimy, że to będzie nasz ostatni półsłupek i znowu pomiędzy nóżki wbijamy się ściegiem tkanym. I teraz tak, dla mnie to już będzie ostatnie okrążenie, bo ja chcę robić drugi taki koszyczek, taki sam jak mam tutaj, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robić kolejne okrążenia i żeby te koszyczki były wyższe. Zatem ja zrobię to okrążenie do końca i pokażę już, jak wykańczamy. Natomiast jeżeli chcecie zrobić wyższy, no to robicie cały czas tak samo, łączycie w sposób niewidoczny, zaczynacie nowe okrążenie i robicie sobie tyle okrążeń, ile tylko macie ochotę. Kiedy już stwierdzimy, że gotowe, to po zrobieniu widzimy tak, że tutaj mamy wszystkie półsłupki już wykonane. Robimy jedno dodatkowe okrążenie oczek ścisłych. I w tym okrążeniu już nie zamykamy w sposób niewidoczny, tylko wbijamy się w to samo oczko, w które byśmy się wbijali od spodu, żeby robić kolejne okrążenia. Ja się wbijam teraz normalnie od zewnątrz, pobieram i robię oczko ścisłe. W ten sposób zamykam to okrążenie. Poprawię trochę, żeby tą pętelkę zmniejszyć. Oczko ścisłe. I teraz robimy oczka ścisłe pod następnymi oczkami, czyli już się wbijamy normalnie pod oczka kolejne, robiąc oczka ścisłe i znowu porządnie rozciągamy końcówki, bo my chcemy zrobić taki dekoracyjny brzeg, który tutaj u góry też taki tworzy dekoracyjny rand, trochę szerszy jest brzeg koszyka, ale nie chcemy, żeby nam to ściągnęło koszyk do środka. Chcemy tylko, żeby to był rancik, więc musimy wyciągać porządnie te nitki, bo oczka ścisłe, jak sama nazwa wskazuje, ścieśniają robótkę. Oczka ścisłe przez całe okrążenie. Na zamknięciu pokażę, jak po obcięciu nitki schować końcówki. Jestem na końcu okrążenia. Żeby się zorientować, jak daleko te oczka ścisłe robimy, to patrzymy na robótkę od góry. Widzimy, że tutaj się zrobił taki szerszy ten brzeg, a tutaj jeszcze jest wąsko, więc ja jeszcze sobie pod tym oczkiem również robię oczko ścisłe, po to, żeby to się wszystko wyrównało, żeby wszędzie było tyle samo warstw. I teraz już w tym momencie łapiemy nożyczki, obcinamy sznurek. Ja nie wiem, jak łapię ten sznurek, to wydaje się, że nic go w ogóle nie zużyłam, więc myślę, że no 2 to na pewno, a myślę, że spokojnie 3 takie koszyczki z jednego motka da się zrobić, bo na pewno pojawią się pytania. Wyciągamy teraz nitkę przy pomocy szydełka od spodu na wewnętrzną stronę koszyka. Nitkę przeciągamy i tak będzie wyglądał nasz brzeg. Myślę, że kompletnie to tutaj jest wszystko, to łączenie okrążenia niewidoczne. I teraz pod kilkoma oczkami tutaj trzeba ten sznureczek schować. Chowamy tak, jak nam pasuje, żeby było to możliwie mało widoczne. Następnie to, co zostanie, już można śmiało obciąć. Ja sobie jeszcze zaraz tutaj głębiej pochowam. A na koniec, co jeszcze robimy? Oczywiście znowu wszystko naciągamy, rozciągamy ścianki, układamy dno równiutko, układamy brzeg,
układamy górę w taki kształt sobie, o, troszeczkę tak robimy. To jest dosyć sztywne, więc na pewno będzie trzymało pięknie formę, żeby jak najbardziej przypominało jajeczko. Chowam do końca końcówkę i nasze koszyczuszki będą gotowe, więc wtedy już zaproszę Was na podsumowanie. Moje dekoracyjne koszyczki na Wielkanoc są już gotowe. Nie miałam pisanek, bo jeszcze nie robiłam, więc włożyłam zwykłe jajeczka, żeby Was troszkę zainspirować. Odrobina sianka do środka i zobaczcie, jaką uroczą dekorację możemy mieć. Mam nadzieję, że takie koszyczki powstaną również u Was. Zachęcam Was gorąco do zakupu w moim sklepie internetowym i do korzystania z tutoriali jak zwykle. Czekam na zdjęcia Waszych robótek robionych na podstawie tego tutorialu. Mam nadzieję, że tej Wielkanocy i na Waszym stole zagości koszyczek w kształcie jajka. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym filmie.